Ale syf też tu jest niezły. Patrzcie. Wszędzie tam śmieci. Ale burdel. Jakbym znowu był w Indiach. Nie no, aż tak źle nie ma. Nigdzie na świecie nie jest tak źle jak w Indiach. Siemanko. Jest 12 w nocy i właśnie wylądowaliśmy w Santiago de Chile, czyli stolicy Chile. Chile jest najdłuższym krajem na świecie. Jego linia ma 4000 km. Nieźle. A ile my tu zostaniemy, to się okaże. W Chile tak naprawdę chcemy zobaczyć 3 miejsca. Będzie to Santiago, stolica. Będzie to pustynia Atacama. I będzie to Patagonia. Będzie to patologia. Co? No w obydwu stron chyba. Najważniejsza jest oczywiście dla nas ta strona ta po argentyńskiej stronie, żeby lodowiec zobaczyć. Ale dobra, zresztą zobaczymy. Teraz musimy się dowiedzieć, jak dojechać do naszego hotelu w ogóle. Bo jest 12 w nocy, z autobusami może być cienko. Siemanko. Kolejny dzień. Dzisiaj jest dokładnie 31 października. Jesteśmy w Chile. Co to się dzieje? No, czasem tak prześwietli. Idę właśnie na trening. Cały komplecik podróży wojownika. A nas no, idę coś poćwiczyć. Trzeba się wziąć za siebie. Fajne. Was zapraszam do sklepu Extreme Hobby, jakbyście szukali. I cyk, blokada. Ruszamy na zwiedzanie. Dzisiaj centrum. Musimy też zrobić pranie. Właśnie mamy plecaki z praniem, bo jak paru z Was może sądzić, że my od miesiąca na przykład nie robimy prania, bo chodzimy w tych samych ubraniach. No, chodzimy w tych samych ubraniach, ale robimy pranie. Uwierzcie, że robimy pranie co 5 dni. Wiem, że dla niektórych to może być dziwne, że gdzieś na świecie są pralki. No są. Nie trzeba chodzić zmieniać bluzy co tydzień na nową. Można chodzić w tej samej. No, później musimy znaleźć dworzec autobusowy i kupić... Aha, nie, idźmy samolotem. Nie, to dworzec odpada, ale musimy znaleźć DJI, bo to jest ostatnie duże miasto, w którym możemy to zrobić, tylko dzisiaj jest praktycznie wszystko zamknięte. Niestety, mam nadzieję, że chociaż nadzieję to sobie mogę mieć, na pewno będzie zamknięte dzisiaj. No, ale mniejsza z tym, no na pewno w tym mieście musimy kupić mikrofony. Bo już później może być ciężko, ale to są ładne budynki. Ale ładnie, ojej. Przyjdziemy teraz w okolice centrum. Najpierw idziemy zanieść pranie, później Wam będziemy pokazywali, co jak tutaj wygląda. Wiele rzeczy jest dzisiaj zamknięte, no ale na ulicy ludzie normalnie handlują. Tak, dzisiaj sprzedają wszystko na Halloween, bo dokładnie dzisiaj wypada. I trzeba będziemy zobaczyć tutaj na taką jedną dzielnicę. Właśnie, pewnie będą poprzebierani ludzie. Plaza de Armas, czyli główny plac Santiago de Chile.
Ale to zaraz tu dopiero wrócimy. Idziemy najpierw zrobić swoje, czyli zanieść pranie. Trzeba przyznać, że tutaj naprawdę ten pas bardzo ładnie wygląda, ale jest tu tylu bezdomnych. Szok. Dobra, po wielu dniach poszukiwań udało mi się ogarnąć sprzęt. To i tak nie jest to, co planowaliśmy, tylko na razie. Jak znajdziemy jeszcze lepszy, to kupimy jeszcze I lepszy. teraz możecie obstawiać, ile dni ten sprzęt będzie, za ile dni Piotrek go zgubi. No dobra, oby nie szybko, ale sprawdzaliśmy, jest naprawdę ok, wszystko super łapie i z przodu, z tyłu, z boku, dźwięk, także umówmy się, że będzie ok, powiedzmy. Ale i tak musimy kupić jeszcze taki po prostu przyłączany do kołnierzyków. Ale jak znajdziemy. Szukamy w DJI. Niestety na dzisiaj większość rzeczy zamknięte, DJI pewnie też, ale będziemy chcieli go kupić. Tutaj coś pani sprzedaje do jedzonka. O, tutaj kolejne. No tutaj już jest klimat taki, w tym mieście taki typowo Ameryki Południowej, jak sobie ktoś może wyobrazić, bo Buenos Aires to raczej tak nie było. Buenos Aires było tak rozwinięte. Szukamy właśnie bankomatu, żeby pieniądze wypłacić. Sprzedają jedzonko na ulicy. Filmować telefon, na ile lepiej nie. Ciasta jakieś. No tutaj to jest klimacik. No i znaleźliśmy fryzjera. Normalnie chciał po 18 000. Tutaj 6, 1/3. Tu jakiś kolejny street foodzik. Jakieś żeberka. Makaronik. Ale tutaj street foody teraz sprzedają. Będzie trzeba później coś tam spróbować. Dobrze wygląda, znaczy dobrze, nie wygląda dobrze, ale street food nie zawsze wygląda dobrze, a jest smaczny. Także coś się spróbuje później. W ogóle tyle ludzi zaczęło już tu chodzić. My musimy iść ogarnąć jeszcze kartę. Klimacik mi tu bardzo przypomina Bogotę. I to jest ten klimacik. Chodźcie sobie, muzyczka gra. Ja to lubię Amerykę Południową, to ten klimacik. Czas na kawkę. Ala musi popracować, ja idę nagrywać, ale chciałem wam pokazać jaki kozacki obraz. Dobra, mikrofon kupiony. Można wreszcie normalnie wszystko fajnie nagrywać. Mam nadzieję, że teraz już problemów z dźwiękiem nie będzie. Mam dużą nadzieję, naprawdę dużą, bo zrobiliśmy parę testów. Wszystko miało być dobrze. A czekajcie, muzyka, żeby mnie nie złapała. Bardzo dużo tu bezdomnych. Naprawdę, no. Dawno nie widziałem aż tylu. A tutaj każda ławka jest po prostu zawalona bezdomnymi. I bardzo dużo tu jest ciemnoskórych obywateli. Nie wiem jakiego kraju. Także dajcie mi znać w komentarzu, skąd oni tutaj są. No bo to widzę, że po prostu no nie są na pewno stąd, tylko jacyś imigranci i to mnie zastanawia. Z jakiego kraju oni mogą uciekać do tego kraju tutaj. Ala dzisiaj ma pracę, także ona została w kawiarni.
No ja dzisiaj z wami się wybieram na miasto, wam pokazać. Dzieci już poprzebierane. Z jednej strony fajnie trafiliśmy, że trafiliśmy akurat na Halloween, a z drugiej strony wszystkie sklepy były zamykane, ale spoko. Będę się przejść tutaj na taki duży market, żeby zobaczyć, jakie ciekawe rzeczy tu sprzedają. Tutaj przed chwilą szliśmy już od fryzjera akurat, znaczy od barbera. O, teraz jest. Ciekawe. O, kurczaczki. Teraz. No, tutaj sobie można do palonka kupić. O, w ogóle co do karty SIM, to wam powiem. Przed chwilą byliśmy kupić dwie karty, gdzie mamy po 40 giga. Zapłaciliśmy 10 000, 50 zł, czyli po 25 zł za 40 giga. To jest bardzo, bardzo tanio. Grają w kulki. Dobra, musicie wiedzieć o tym, że Chile to była kolonia hiszpańska. W 1810 roku dopiero odzyskali niepodległość. Jest to chyba najdłuższy, no na pewno najdłuższy kraj, który ma 4000 km, ale też przepiękny. Ze względu na to, że tu są piękne góry, są tu piękne plaże, jest tu pustynia, na którą jedziemy, na której nie padało od 400 lat. Już normalnie nie mogę tego doczekać, aż to zobaczymy, bo to niesamowite będzie i prawdopodobnie będziemy tam już pojutrze, jak nagrywam tego vloga, także nie następny, tylko jeszcze jeden już będzie z tej pustyni. Zostaniemy tam może 2, może 3 dni, bo jest tam dużo do oglądania. Najlepsze jest to jest pustynia, na której nie padało, tam na fragmentach niektórych w tej pustyni nie padało 4. Video, no foto. Ale jest tam też wulkan, na którym jest śnieg. Nadjeżdża nasza nadzieja. Nie zginiemy. Powiem wam, że wyjeżdżamy coraz wyżej. Będziemy dzisiaj na wysokości 4600 metrów. Jest tak zimno już, że szok. Żeby wam udowodnić, jak jest zimno. Para leci cały czas. Ma to sens, co? Wczoraj jak tłumaczyłem bratu, że pustynia, na której nie padało 400 lat, jest wulkan, na którym jest śnieg. Na którym jest wieczny śnieg, to jest najlepsze. Na wysokości 6000 metrów. Także to jest niesamowite po prostu. Tam są też gejzery. Jest dużo ładnych... O, tutaj fajne stoisko. Jest dużo właśnie ciekawych miejsc na tej pustyni. Dwie doliny. Jedna dolina śmierci. Druga nie pamiętam jak się nazywa teraz. A jak będziemy na miejscu, to wszystko będziemy pokazywać. W Chile mieszka 18 milionów ludzi. W samym Santiago, właśnie tu gdzie teraz jestem, czyli w stolicy, prawie 1/3 z całej populacji. To jest bardzo ciekawe, bo ten kraj jest 2,5 raza większy od Polski, a jednak nie żyje za wiele osób. Jest tutaj 3000 Polaków, którzy jeszcze wyjechali podczas II wojny światowej. W ogóle to w tych czasach do Ameryki Południowej wielu Polaków emigrowało. Nie wiem, gdzie jest najwięcej, czy w Argentynie, czy w Brazylii, ale myślę, że tu i tu jest bardzo wiele. Ale syf też tu jest niezły. Patrzcie. Wszędzie tam śmieci.
No, nieźle jest. Dobra, trochę muszę sprecyzować. Powiedziałem, że 4000 km, a dokładnie 4300 km, a szerokość różnie, zależy od miejsca. Ale chyba w najwęższym miejscu chyba jest nawet nie całe 100 km. W najszerszym chyba 400, jakoś tak. Ale burdel. Jakbym znowu był w Indiach. Nie no, aż tak źle nie ma. Nigdzie na świecie nie jest tak źle jak w Indiach. De lejos, a Marco dale, Marco, a la línea tú por favor, si tú sabes qué parte se tiene que hacer la línea. Dale. Fajnie, że ci ludzie to tak żyją w tym Halloween. Już cały dzień poprzebierani są. Właśnie przed chwilą kupiliśmy bilety na pustynię. Lecimy jutro o 6 rano, także mamy dość przerąbane, bo trzeba o 4 gdzieś wyjechać z hotelu. No, normalnie byśmy spali na lotnisku, No, jak ludzie. No, jak ludzie na lotnisku byśmy spali na krzesłach albo na ziemi, ale z racji tego, że zapłaciliśmy już za hotel wcześniej, bo myśleliśmy, że pojedziemy później, bo nie sprawdziliśmy biletów, które mamy lot. Nie, to wszyscy normalne. Normalna akcja. No to mamy tak, że niestety ani się nie wykrzypimy, ani nie skorzystamy z tego hotelu, ani nie zjemy tam śniadania, które mamy zapewnione. Niestety, wszystko pod górkę, ale nieważne. Ważne, że będziemy już jutro na pustyni. Czekajcie. Kurde, jak się przychodzi z innego świata, to strasznie przyświetla. No, ważne, że... Zrozumiałem, ci przychodzi z innego świata. Światła. Z innego świata. Halloween. Światła. Halloween. No. No. Ważne, że będziemy jutro na pustyni. I znowu nam się troszkę plan zmienił, bo patrzyliśmy, żeby jak stamtąd się dostać do Boliwii, z Boliwii później dalej. I ceny samolotów po prostu w Ameryce Południowej to jest taki kosmos. Popatrzcie to. Ale czad. Petardo. Coraz więcej się tu dzieje, ale kazali mi uważać. To naprawdę. No, a co to wieczorami się będzie działo? Jezu. Powiedzieli mi, że uważał na telefon. Zobaczcie, co się dzieje. Z godziny na godzinę Lekami tutaj. coraz więcej osób. To miało być ciężko. No. Ciekawe, do której godziny się tu coś dzieje. Pewnie długo. Wszędzie dzieciaki poprzebierane chodzą i zbierają cukierki. Powiem wam, że tutaj jest naprawdę bardzo takie popularne chyba. No, ale fajne. Wszędzie są grupy. Fajne, no wszędzie chodzą i zbierają sobie cukierki. I z rodzicami, no nie? No. Fajnie, że też... Fajna sprawa. Dobra, Aż się sama by nie mogę tak nie mogę się aż doczekać, co się będzie działo później na mieście. A ty za co się przebrałaś? Nie wiem, właśnie myślę, żeby nie kupić jakiś chociaż uszu, nie wiem, jakiś gadżet. Jak mamy dzisiaj wieczorem wyjść, żebyśmy nie byli jedynymi Nieprzebranymi. snobami. No, coś będzie trzeba wymyślić. Myślimy, no. I te dzieciaki tutaj są tak super poprzebierane po prostu. Naprawdę przeczad. A żałujemy, że nie mamy cukierków, właśnie idziemy. Tak, musimy gdzieś zaraz kupić i właśnie dzieciakom porozdawać też, No, bo chodzą cały czas. Patrz. niesamowicie wyglądają. No powiem wam, że naprawdę pewnie
Długo czekały te dzieciaki, żeby się poprzebierać. Długo czekały na to Halloween, bo miasto tym żyje po prostu. Zdecydowanie, tutaj w centrum naprawdę. No powiem wam szczerze, że tutaj, no ojeju, tu namiot koło namiotu stoi. Znaczy porobione takie tylko. Ale no dobra, no pewnie w Buenos Aires też gdzieś to było. My akurat tego nie wiedzieliśmy. Także zdecydowanie to miasto jest dużo bardziej brudne niż Buenos Aires. Chociaż na pewno w Buenos Aires też są takie dzielnice, tylko my po prostu nie byliśmy, ale my jesteśmy tutaj w centrum miasta. A jednak bardzo to widać. Co nie, Ala? Takiego? Mówię, że w Buenos Aires, tam gdzie byliśmy, to nie było w ogóle widać takiego czegoś jak tutaj, a tutaj... Nie, Buenos Aires w ogóle nam się wydało bardzo, bardzo czyste, No. nowoczesne. No, popatrzcie, czekajcie, odwrócę. Będę palił frada, że nagrywamy Oni tu siebie. mają obozy. Popatrzcie. Normalnie wioski. To jest coś takiego, jak ja widziałem w Los Angeles, jak byłem w tamtym roku. Tylko tam było to 100 razy bardziej. To już było po prostu nie do pomyślenia, co tam się działo. Ale już podobno tego tak nie ma. Podobno się pozmieniało, ale dopóki nie powiedziałem w przyszłym roku, to się nie przekonamy. No Santiago to jest zdecydowanie brudne miasto. Tu za ktoś mieszka. O, patrzcie jak ładnie flaga wieje. A przedtem mówiłem Ali, ale musi wiać, żeby ona dobrze wyglądała. No i widocznie teraz tak jest. Dzieciaki są za wszystkie postacie poprzebierane. Nawet Songo. O. Prawie goły. Tutaj trafiliśmy w ogóle, nie wiem gdzie w sumie, ale w dobre miejsce. Zupełnie przypadkowo. Uważaj na telefon. Mały Batman. A jak mam włosy ulizane miał. Wiecie co, na takim farcie tu trafiliśmy na tę ulicę, a trafiliśmy w jakieś centralne miejsce, gdzie są wszyscy ludzie. Widzę, że tak samo było w Buenos Aires, nas po prostu przyciągają takie miejsca. No naprawdę. Ale czad. O, teraz idą dobrze. Ale czad. Popatrz. Edward do co ręki. Ci są nieźle, naprawdę przebierani. Jesteśmy na dzielnicy Bella Vista, gdzie znajdują się wszystkie dyskoteki, bary. I ogólnie gdzie się cię No i gdzie znajduje się całe życie nocne w sumie Santiago. Tam kolejne dyskoteki. No Chile, no Santiago naprawdę dzisiaj się bardzo dobrze bawi. Może tam pójdziemy na piwko później. Azúcar, como dijo la tía Celia, es el que se escucha en No powiem wam, że naprawdę miejscówek do zabawy
to tu nie brakuje. W każdej uliczce gdzieś się coś dzieje. Mega fajne miejsce. Nie no, to naprawdę jak tutaj żyje to miasto, no jesteśmy mocno zaskoczeni. Naprawdę się nie spodziewaliśmy takiego czegoś. O, ale tam się odpaliło. Ja jestem bardzo mocno zaskoczona. Patrzcie, to jest jakiś motel. Też kolejka taka stoi, też musi tu być dobra impreza. No i tu praktycznie każdy jest jakoś przebrany. Ja się przebrałem na przykład za tego youtubera podróżowojownika. A ja się przebrałam za Brzydula Betty. Ala się za brzydule było, ale to też Albo jest polska wersja Ula Brzydula, ale To te- jest Ala Brzydula. Ala brzydula. Takie imprezkę. Czemu my jutro jedziemy? Jeszcze o 6 rano. Czyli dokładnie jedziemy, za 7 godzin mamy stąd samolot. Ja już płaczę. No. Niestety. Niestety, musimy o 4 rano wstać. To pan wyglądał jak... Topi się w tłum No. dzisiaj bardzo. On był w przebraniu bez przebrania. O, to jest ten z ekipy tej. Nie, taki sam w sumie. Tamten był lepiej. W Chile też mają swój bar z ladyboyami. Normalnie jesteśmy tak niesamowicie zaskoczeni to, co nas dzisiaj spotkało tutaj. Retro Caribe. Ey. Mientras celebrando en tu cuarto, sabe agridulce como el impacto. Baby, it's a party. Put your drinks up. 2 shots to the heart, now I'm fucked up. So we'll do it your way. Lo hago por ti because I'm faded. Niestety z imprezy już musieliśmy wyjść. Bardzo na tym ubolewam. Niesamowicie. A ja nie. Tym bardziej, że 3 miesiące nie imprezuję. I to był ten czas. Ale wiecie co? Jedna rzecz mnie zastanawia. Na wejściu wszyscy ochroniarze w kamizelkach kuloodpornych. Pierwszy, który mnie przeszukiwał, miał pistolet tu wsadzony. To tutaj się musi naprawdę dużo dziać. No, ale z Ameryka Południowa, no to co się dziwić. Ale jest naprawdę świetnie. Klimat jest niesamowity po prostu. Bardzo żałuję, bardzo. No ale trudno. Lecimy na pustynię. Tutaj cały czas idą ludzie, a my stąd jedziemy. Dlaczego? Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Impreza była naprawdę bardzo fajna. Trzeba jechać na pustynię. Dobra, koniec odcinka z Santiago, Chile. Ledwo zdążyliśmy dojechać na lotnisko. I to dodam tylko, że możecie na darmowy tour iść. Od poniedziałku do niedzieli o godzinie 10. Ale po co? Meeting point. No darmowe zwiedzanie Santiago. Aha, Jakbyście chcieli kiedyś. no. Punto de Encuentro. Catedral Plaza de Armas. Tak. Punto de... Jakbyście Tak. chcieli, to tam jest spotkanie. No, to dam. Jak coś to tam, bądźcie o 13, tak? Nie, od 10. A o 10, no I dobra. o 15. I 15, no. Darmowe zwiedzanie. Od 13 możecie czekać do 15. Czy to niedługo. No, nikt nie chciał po nas przyjechać. Mamy takiego farta. Niewyspani, ale co, lecimy w zarąbiste miejsce. Na pustynię Atacama. Także kolejny odcinek z pustyni. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka i dzwonek. A my jeszcze parę dni i zaczynamy z Antarktydą.